Moim projektem dyplomowym jest rozdział pierwszej części dłuższego komiksu pod tytułem Opowieść o Tawara Toda. Został wykonany w pracowni projektowania gier i komiksów pod nadzorem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Mój komiks powstał z połączenia moich dwóch największych zainteresowań, czyli grafiki koncepcyjnej oraz fascynacji kulturą Japonii. Wymarzona wycieczka do tego kraju sprzed 2 lat i przemyślenia z nią związane były główną inspiracją zaprojektowania postaci oraz historii, którą chciałam opowiedzieć. W jej trakcie podczas zwiedzania poznałam jedną z miejscowych legend opowiadających o przygodach samuraja Fujiwary no Hidesato, historycznej postaci żyjącej w okresie Heian. Zbiór legend opowiadających o nim znany jest pod tytułem Tawara Toda Monogatari, czyli właśnie opowieść o Tawara Toda. Coś, co bardzo mi się w nich spodobało i przykuło moją uwagę, to obecność w nich wielu elementów fantastycznych i stworów japońskiego folkloru zwanych yokai. Zainspirowana tym, co przeczytałam, jak i wszystkim, co zobaczyłam na żywo, zaczęłam układać w głowie swoją własną historię. Fabuła, którą stworzyłam, znacząco różni się od oryginalnych monogatari czy samej postaci historycznego Hidesato. Mimo to starałam się konsekwentnie zachować klimat źródeł, które mnie zainspirowały. Zdecydowałam, że mój komiks również będzie nosił ten sam tytuł – Opowieść o Tawara Toda, ze względu na ścisłe powiązanie z oryginalnymi legendami i ich kluczowych elementów. Akcja mojej historii toczy się w fantastycznym uniwersum, które nazwałam Oyashima, w którym zwykli ludzie oraz nadprzyrodzone yokai muszą żyć w nim na co dzień obok siebie. Nie jest to jednak wymarzone miejsce do życia, gdyż długotrwający okres pokoju, wzorowany na epoce Heian, zaczyna chylić się ku upadkowi przez coraz częstsze konflikty między ludźmi a stworami. Na obraz Oyashimy, która jest przedstawiona w komiksie, ogromny wpływ miała obecność yokai i rola, jaką odgrywały one w życiu przedstawionej społeczności, ponieważ zdeterminowały one zróżnicowany rozwój technologiczny i kulturowy w jej poszczególnych regionach. Na początku mojej historii poznajemy Hidesato jako zamkniętego w sobie młodego człowieka, stojącego od innych ludzi i nie wzbudzającego sympatii. Przez swoją trudność w okazywaniu emocji i sposób bycia, Hidesato sprawia wrażenie osoby niemalże obojętnej na to, co dzieje się wokół niego i nieprzyjemnej. Jednak nie zawsze taki był. Przykre wydarzenia z jego przeszłości i poczucie winy spędzają mu sen z powiek niemal każdej nocy. Podobnie jak jego historyczny odpowiednik, również pochodził z zamożnego, szanowanego rodu samurajów. Jednak to, czego później doświadczył od losu, miało znaczący wpływ na to, kim się stał. Aby uciec przed swoją przeszłością, postanowił całkowicie wycofać się w cień i żyć z dnia na dzień jako wędrowny najemnik, który za odpowiednią opłatą pozbawi głowy yokai, dręczącego mieszkańców wsi i miast, czy sprawi się jako ochroniarz zamożniejszych podróżnych i pielgrzymów. Decyzja taka nie pozbawiona jest jednak bez konsekwencji. Stając się roninem, Hidesato nie jest już akceptowany przez innych. Swoją opowieść chciałam jednak zacząć od krótkiego prologu wyjaśniającego początki znajomości Hidesato oraz kapłanki Kitsune Hozuki, która ku jego zaskoczeniu, ze względu na fundamentalne różnice ich poglądów, stanie się z czasem nieodłączną towarzyszką podróży, a zbudowana przez nich przyjaźń bardzo zmieni podejście ich do wielu kwestii. Pierwszy rozdział tej historii stanowi moją pracę dyplomową. Akcja tej historii rozgrywa się w wiosce Shidagatani, położonej głęboko w górach. Mieszkańcy jej zdani są tylko na siebie od czasu, kiedy z niewyjaśnionych przyczyn stała się celem yokai reprezentujących suszę i powodzie, które niszczą pola ryżowe. Za przyjazne relacje między ludźmi a stworami odpowiada właśnie sama Kitsune Hozuki, sama będąca jednym z yokai, lecz stanowiąca łącznik między obiema stronami. We wsi dochodzi jednak do buntu i próby wygnania jej, kiedy okazało się, że nie potrafi sobie poradzić ze swoim zadaniem. Z opałów wyciąga ją w ostatniej chwili szukający zarobku Hidesato, oferując Heimin swoje usługi, czyli rozwiązanie ich problemu prosto i skutecznie za pomocą samurajskiego miecza. Rysowanie komiksu było bardzo pracochłonne przez skupienie się nad wieloma detalami z kultury japońskiej, które chciałam dokładnie odwzorować. Mimo że miałam w głowie ogólny obraz strony wizualnej, to ogromną część zajęło mi uporządkowanie już posiadanej wiedzy
oraz wyszukiwanie nowych informacji i referencji. Kiedy miałam już luźny pomysł na mniej więcej całą historię, przyszedł czas na zawężenie pracy nad pierwszym tomem. Naszkicowałam storyboard fabuły, który zajął ponad 100 stron, lecz z uwagi na wyzwanie, jakim było dla mnie pierwsze zdarzenie z rysowaniem dłuższej historii, postanowiłam, że na dyplom dopracuję jej pierwszy rozdział. Komiks wykonany jest w czarno-białym rysunku. Z początku miał być rysowany na papierze, lecz z czasem, dopiero kiedy udało mi się odtworzyć w technice digitalu efekt, który pokrywał się z moją tradycyjną kreską, przestawiłam się na stworzenie całości projektu w tym stylu. Podczas rysowania komiksu starałam się różnicować kształty, kompozycję i ułożenie paneli tak, aby pomagały w oddaniu dynamiczności niektórych scen czy spokojniejszych momentów skupionych na rozmowie oraz przedstawiających tło i miejsce akcji. Kolejną rzeczą, której bardzo poświęciłam dużo czasu, to kadr i perspektywa. Sugerowałam się tu kadrami z różnych filmów, których kadry ćwiczyłam na boku, w międzyczasie odwzorowując kontrasty i oświetlenie w postaci thumbnails. Ćwiczenie takie pomogło mi w cieniowaniu już później moich własnych scen z komiksu, tak by były jak najbardziej czytelne nawet z większej odległości, mimo nieużywania kolorów. Podczas szkicowania storyboardu zastanawiałam się, jakich ujęć użyć, aby oddać charakter bohaterów i ich zachowania na danym panelu. Momentami specjalnie przerysowywałam mimikę twarzy i zmieniałam formę kreski całej postaci, by łatwiej można było odczytać emocje, które nimi w tym momencie targają. Jak już wspomniałam, w mojej historii bardzo ważna jest natura, która otacza bohaterów. Dlatego starałam się pokazywać jak najwięcej elementów tła i fragmentów otoczenia, żeby pokazać motywy i powiązania tematyczne z poszczególnymi postaciami. Na koniec, by mój komiks był bardziej spójny, dodawałam i poprawiałam niektóre elementy stylistyczne tak, żeby bardziej przechodziły przykładowe efekty przetarć i rozchlapanego tuszu, nawiązując do tradycyjnego medium. Efekty takie uzyskiwałam między innymi malując tuszem na papierze różne wzory, bardziej mokrym lub suchym pędzlem, aby następnie zeskanować je i nakładać jako tekstury. W przyszłości mam nadzieję rozwinąć dalej moją historię, która pokryje wszystkie przygody Hidesato, przeżyte podczas jego wędrówki po wielu różnorodnych miejscach i regionach Cesarstwa Oyashimy.